Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym ogrodzie, który jest integralną częścią naszego muzeum, naszej kawiarni. Od samego początku, czyli od roku 2000, kiedy nasze muzeum, nasz ośrodek się otworzył, bardzo przykładaliśmy dużą wagę do tego, żeby tutaj też stworzyć taką oazę zieleni, oazę bioróżnorodności. I myślę, że w dużej mierze się to udało. Poprzez m.in. posadzenie różnego rodzaju pnączy na budynkach. Mamy tutaj winobluszcze, wisterie i różne pnącze, które tworzą takie wertykalne ogrody na ścianach naszych budynków. Poza tym mamy też tutaj nieopodal taki pagórek, na którym rośnie wiele takich naszych polskich drzew, które w dużej mierze są samosiejkami, które tutaj po prostu się posiały i rosną. Tutaj mamy też brzozy posadzone, mamy też oleandry, które są takim tutaj elementem egzotycznym i też trochę nawiązującym, myślę, do kultury śródziemnomorskiej i też oczywiście kultury żydowskiej. Wiosną jest tutaj też mnóstwo kwiatów cebulowych, czyli tulipanów, żonkili, które tutaj na pagórku rosną. Mamy też drugi taras, gdzie też dominują pnącza. Jest jeszcze ogród społeczny, który jest takim miejscem, gdzie można sobie coś posadzić i nawet później coś skonsumować. Tak jak powiedziałem na początku, przede wszystkim bioróżnorodność, czyli takie podejście, żeby tutaj stworzyć taką enklawę zieleni. Z jednej strony flora, czyli właśnie rośliny, drzewa, krzewy i tak dalej, ale też fauna, czyli różnego rodzaju zwierzęta, tak? Czyli przede wszystkim ptaki. Jest tutaj około 20 budek lęgowych. Poza tym mieszkają tutaj też jeże, wiewiórki. Często nazywamy to miejsce zaczarowanym ogrodem, bo ono jest takie trochę tajemnicze, zarośnięte. Także są tutaj takie 3 miejsca, czy nawet 4. Właśnie ten ogród na pagórku, następnie taras między muzeum a kawiarnią, taras kawiarni i ogród społeczny. I teraz te 4 miejsca sobie obejrzymy podczas tego spotkania. Teraz znajdujemy się w kolejnej części naszego ogrodu, taki pagórek, gdzie między innymi znajduje się taka stara czereśnia, teraz też obrośnięta bluszczem. Jest też kilka takich właśnie samosiejek, drzew rodzimych, czyli jesion, klon, kasztanowiec, brzoza. Kolejna część, która właśnie tutaj wzmacnia bioróżnorodność tej przestrzeni wokół budynku muzeum, wokół budynku kawiarni. Tutaj też na ścianie, którą tutaj widzimy, ona jest cała obrośnięta winobluszczem. Na samej górze są też 4 budki lęgowe dla jeżyków. Są tutaj też kompostowniki. Mamy taką zasadę, że wszelkie odpadki organiczne są wyrzucane do kompostowników. Tam się tworzy kompost, który jest wykorzystywany do nawożenia roślin, które tutaj mamy. To jest też miejsce, gdzie jest domek dla jeża. Tutaj też właśnie występują dzięki temu jeże i też wiewiórki. Też są budki dla ptaków na drzewach, które widać. Przede wszystkim szpaki, sikorki. Dzięcioł zielony tutaj się czasami pojawia, także to też kolejna część, która jest bardzo bioróżnorodna i też właśnie tutaj taką mamy dziką przyrodę. Teraz znajdujemy się w trzeciej części naszego ogrodu, czyli taras Cafe Bergson, gdzie znowu najważniejszymi roślinami są pnącza. Pnącza w ogóle tutaj w tym naszym ogrodzie są takim, myślę, że definiującym elementem, definiującą rośliną. Winobluszcz, też wisteria, zimozielony bluszcz, taki rodzimy, który nie rzuca liści na zimę, znajduje się na budynku zabytkowej synagogi. Na drugiej części też właśnie widać winobluszcz, który teraz jest pięknie przebarwiony na kolor czerwony. Także to jest kolejna taka przestrzeń, bardzo taka zarośnięta. Tutaj też wręcz tworzy się taka altana z tych pnączy. I to jest oczywiście miejsce, które dzięki temu jest bardzo przyjemne latem, także jest tutaj naprawdę bardzo przyjemnie dzięki temu w czasie upałów. Znajdujemy się teraz w tej 4. części naszego ogrodu, to jest ogród społeczny. On się znajduje już poza terenem naszego muzeum. Jest to prywatna działka, która była takim miejscem zaniedbanym, ale udało się porozumieć tutaj z właścicielami
tej działki i wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami miasta stworzyliśmy takie miejsce, gdzie każdy może sobie przyjść, coś posadzić, uprawiać, czy potem skonsumować. Także stoją tutaj takie właśnie donice, gdzie rosną różne zioła, rośnie też rukola, truskawki, też rosną pomidory w sezonie. Przyjemna przestrzeń, pełna zieleni. Też wiosną tutaj kwitną różne kwiaty wiosenne, krokusy, żonkile, tulipany. Jest też piękny krzew, tak zwany motyli krzew, czyli budleja, która w sezonie przyciąga motyle. No i oczywiście znowu pnącze, czyli najważniejsze rośliny tutaj w naszym kompleksie, czyli właśnie winoblusz, który teraz jest efektownie przebarwiony na czerwono.